Dokładnie 30 lat temu, w 1994 roku, Audi postanowiło rzucić rękawice Mercedesowi i BMW. Dokładnie Mercedesowi klasy C i BMW serii 3, bo wtedy Audi wprowadziło A4. I to takim bestsellerem okazał się ten samochód, że przez 5 generacji i te 3 dekady sprzedano go w łącznej liczbie prawie 7 milionów egzemplarzy. I wiecie, jak Audi po tych 3 dekadach postanowiło uczcić ten fakt? Tak, że pokazało 6. generację A4. I zmieniło jej nazwę. Meine Damen und Herren, przed Wami nowe Audi A4, czyli Audi A5. Jak jesteście bystrzy, to pewnie powiecie, no jak to, ale przecież A5 już była, czyli to auto zastępuje A5. Ale nie, nawet samo Audi mówi, że to jest nowe A4, czyli A5. I na dowód tego nadało mu kod, ten taki fabryczny B10. Mieliśmy B5, B6, B7, B8, B9 w Audi i teraz jest B10, czyli Audi A4 zwane od dzisiaj Audi A5. Skąd takie poplątanie z pomieszaniem? Jakiś czas temu Audi postanowiło ułatwić swoim klientom i w zasadzie wszystkim ludziom rozróżnienie, co w jego gamie jest elektrykiem, a co nie. I ta filozofia, ta idea zakłada, że wszystkie samochody z parzystymi numerami będą w Audi elektrykami i tak na przykład mamy Q6, ma nowa A6 będzie elektrykiem i A4 nowa też będzie elektrykiem, a nieparzyste oznaczenia, czyli właśnie na przykład A5, A3, A7, Q7 pozostaną samochodami spalinowymi. Więc proszę Państwa, oto nowe Audi A4, które nazywa się Audi A5, co oznacza, że mamy tutaj spalinowe auto i to powinno akurat Was cieszyć. A jak spalinowe, no to od razu zaglądamy pod maskę. Wjeżdża na rynek z 2 jednostkami, z 3 jednostkami, ale z 4 różnymi mocami. Podstawa to jest 2.0 TFSI z napędem tylko naprzód, które ma 150 koni mechanicznych. Nie za wiele. Aż dziw, że 2-litrowy silnik jest doładowany, bo 150 koni to kiedyś wyciągano bez problemu z wolnosących motorów. Moc w tym wypadku to 204 konie mechaniczne, moment obrotowy 340 Nm, dostępny między 2 a 4 tysiące obrotów i to są naprawdę inne parametry niż w tym silniku 150-konnym, więc jeżeli ktoś myśli sobie, a kupię tego 150-konnego i podciągnę mu sobie moc, to jest to samo, to nie. Audi tutaj się zabezpieczyło przed takimi zmianami i efekt też tego jest taki, że ta jednostka 204-konna nie jest droższa o 2, 3, 5 czy 8 tysięcy złotych, tylko prawie o 20 tysięcy złotych od tej 150-konnej. I występuje też z napędem naprzód i z napędem quattro, czyli na 4 koła. W naszym wypadku mamy napęd quattro, co oznacza, że jest to quattro, ale ultra. A jak jest ultra, no to mamy sprzęgło wielopłytkowe, które tam na tylną oś może nam przenieść do 50% momentu obrotowego i koni mechanicznych i mocy, a nie tak jak w standardowym quattro, jakie już zdarza się w zasadzie tylko w tych droższych sportowych modelach albo tych ze wzdłużnie umieszczonym silnikiem, a nie poprzecznie i tam mamy te proporcje takie, że nawet do 85-90% mocy może wędrować na tył. Natomiast plus tego motoru i tej jednostki i tego napędu jest taki, że nie mamy tutaj mchewa. Mchew jest w wersji S5, tej z V6 3-litrową i jest w dieslu, natomiast ani benzyna 150-konna, ani benzyna 204-konna nie mają technologii mchew. Później będą jeszcze 2 pluginy pchewy, i będą miały duże zasięgi, bo Audi mówi, że powyżej 100 km nawet będą tylko na prądzie mogły przejechać. A zainstalowanie w tak niewielkim samochodzie pchewa umożliwiło to, że zbudowano auto na zupełnie nowej platformie PPC. PPE to jest platforma Audi do elektryków, Premium Platform Electric, PPC, czyli Premium Platform Combustion. To jest platforma dla samochodów spalinowych i tu mamy pierwsze auto z tą platformą. Przy okazji zastosowania nowej platformy bardzo powiększono A5 względem A4, bo tak trzeba porównywać te samochody. Urosła aż o 7 cm, została wydłużona i ma już 483 cm, to tyle, co miało Audi A6 C5. Na szerokość mamy 13 mm więcej, nawet wyższe jest to auto o 11 mm od A4 Avant poprzedniej, a rozstaw osi naprawdę stał się jak na ten segment samochodu ogromny, bo to aż 290 cm. O 8 cm wydłużono rozstaw osi i rzeczywiście zobaczcie,
zobaczcie na ten krótki zwis, który tutaj mamy z przodu i z tyłu, jak na kombiaka, on też nie jest zbyt duży, chociaż tutaj rzeczywiście tej karoserii więcej nam wystaje. To, co się zmieniło, no to zmieniła się stylistyka. I tutaj z tą stylistyką jest tak, że jednym się ta zmiana podoba, innym niekoniecznie. Mnie w A4 poprzedniej podobało się to, że była taka agresywna z wyglądu. Miała dużo ostrych linii. Patrzyliście od razu, rozpoznawaliście Audi, a tutaj patrzycie na ten samochód z przodu i powiem wam, nie do końca wiecie, czy to jest takie Audi. Jeszcze nie pomogło mu to, że teraz te pierścienie są takie bardziej dwuwymiarowe, w odcieniach szarości utrzymane i jak nie widzicie tego znaczka, ten charakterystyczny dla Audi single frame, jak jest ciemny i się trochę zlewa z kolorem samochodu, no i to patrzycie i tylko widzicie reflektory i mówicie to Audi to czy Ford Focus? Mówiąc krótko, A4 była taka bardziej wyrazista. Tutaj jest już więcej tych obłych linii, ale z jednej strony to źle, no bo mamy mniej tej takiej sportowości, ale z drugiej dobrze, bo mamy więcej elegancji. No i pozostały rzeczywiście takie charakterystyczne dla Audi elementy, jak ten single frame wspomniany, jak reflektory, które tym razem mają tyle LEDów, że raz, dwa, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. 25 razy 2, 50. 50 LEDów jest tutaj ukrytych i one służą tylko do jazdy dziennej, bo te służą tutaj do jazdy po nocy i tu są ukryte światła drogowe i światła mijania, natomiast te LEDy oczywiście one mają te wszystkie swoje sygnatury świetlne. Wita Was to, żegna Was to, możecie sobie ustawiać, żeby różne segmenty świeciły, tych ustawień jest tutaj kilka albo naście nawet, natomiast generalnie te reflektory są 3. Pierwsze standardowe LEDy, one nie mają tutaj tych segmencików świateł, drugie LEDy plus, takie jak tutaj mamy, a są jeszcze LEDy plus Matrix, czyli HD, które potrafią świecić na 800 metrów i jednocześnie wyświetlać różnego rodzaju informacje na drodze. Mają mnóstwo zwierciadełek w sobie ukrytych, które mogłyby teoretycznie wyświetlić nawet film czarno-biały. Jak chcecie, żeby wasza A4 WEL A5 wyglądała bardziej sportowo, no to możecie domówić sobie do niej na przykład pakiet S-Line. Występuje w dwóch wersjach, albo z sportowym zawieszeniem, albo bez. My mamy ze sportowym zawieszeniem, to oznacza, że jest 20 mm obniżone. Oprócz tego można jeszcze domówić sobie adaptacyjne zawieszenie, ale tutaj go nie mamy. Natomiast 20 mm obniżenie, po pierwsze, pomaga wizualnie temu autu. Po drugie, pomagają mu 19-calowe felgi, ponieważ standardowo są tylko 17, a my to w ogóle już mamy chyba 20, jeżeli się nie mylę. Natomiast jak zamawiacie pakiet S-Line, to dostajecie 19. Tu jest 20? Tak, my mamy 20. No i oczywiście w S-Line mamy troszkę inne, bo takie bardziej satynowe, dymione, matowe, antracytowe, jak zwał, tak zwał te wstawki. Można sobie zamówić pakiet pełen czarny, czyli wtedy są czarne relingi, czarne obramówki okien, czarne lusterka. No jest tych pierdół tutaj, można to sobie wyspecyfikować w S-Line. O, nawet taką nakładkę progową dostajecie. Z tyłu też oczywiście Audi w LEDy poleciało. Więc wita Was, żegna Was. Oprócz tego jest taka wersja tych świateł, to akurat nie nasza, która wyświetla przeróżne informacje w takich trójwymiarowych segmentach OLEDowych, czyli na przykład jak wysiadacie z samochodu, albo cofacie, albo parkujecie, to tutaj wyświetlają się takie trójkąciki ostrzegawcze, żeby inni użytkownicy drodzy widzieli, co robicie, jeszcze bardziej zwracają na siebie uwagę. A tutaj mamy ten standardowy OLED po całej szerokości, no i to już jest też znak rozpoznawczy wszystkich Audi, natomiast znak rozpoznawczy wersji benzynowych, tych 2-litrowych TFSI, to jest podwójna trapezowa końcówka układu wydechowego i tym razem już Audi zarzeka się, że to prawdziwe i rzeczywiście tutaj tłumik jest po całej szerokości i prawdziwe są te wyloty. W dieslu natomiast jest inaczej, ponieważ one nie są rozstawione po bokach tego zderzaka, tylko diesla rozpoznacie po tym, że ma podwójną, ale z jednej strony końcówkę wydechu. A dlaczego mówię o tym, jak rozpoznać diesla i benzynę? Ponieważ nie rozpoznacie już po napisie z tyłu na klapie bagażnika, ponieważ one zniknęły. Teraz jedynym miejscem, gdzie jest wersja podana, to jest tutaj, słupek B, bo na słupku A jest Audi, żebyście zawsze wiedzieli, do czego wsiadacie, żebyście nie pomyśleli, że wsiadacie do Forda Focusa, to napisali Wam Audi, a tutaj wersja
A5 Avant TFSI Quattro. To, co się zmieniło, to klameczki, które teraz są zlicowane z drzwiami. To ma i efekt aerodynamiczny, ale też estetyczny poprawić. Natomiast nie zawsze działa to tak super, jakbym sobie tego życzył, bo one już są elektryczne. Ale jak wsadzacie tam rękę, to na szczęście nie ma żadnego przycisku, tylko to jest takie haptyczne, zbliżeniowe. Ona czuje i wystarczy, że to pociągniecie po prostu. Natomiast zdarza jej się czasami zbłądzić i tam po sekundzie czy po dwóch się to otworzy, ale z reguły przez 99,9% czasu działa naprawdę fajnie, dobrze, intuicyjnie i przyjemnie. O, unboxing możemy zrobić bagażnika. A jest czego robić unboxing, bo ma 476 litrów. No nie jest to spektakularna pojemność, jak na ten... O, już się, kurna, widzicie, nie ściągnęli, już się zwulkanizowało delikatnie i trzeba będzie czyścić. Takie rzeczy pamiętajcie, jak kupujecie samochód i są naklejki, to te naklejki się ściąga, ponieważ one z biegiem czasu się wulkanizują i potem bardzo brzydko to wygląda. 476 litrów. I roletka, która nam tutaj nie chce działać. Normalnie powinno być tak, że tak jak w A6 otwieracie klapę bagażnika, on fajnie sobie jedzie do góry, zamykacie klapę bagażnika i ona sobie zjeżdża do dołu. Natomiast tutaj prawdopodobnie ktoś nieumiejętnie to obsługiwał i gdzieś na tych prowadnicach powyłamywał takie zatrzaski, w których ona powinna się blokować i niestety nam to nie działa. Ważne jest to, że nie mamy mchewa, więc jak nie mamy mchewa, to jeszcze tutaj jest trochę miejsca na graty pod podłogą, styropianek, nie mamy koła zapasowego, mamy tylko zestaw naprawczy, ale jest i apteczka, jakieś pierdoły, kabelki do wzmacniacza, pierdu. Są uchwyty mocujące siateczkę, jest gniazdo zapalniczki, są haczyki po obu stronach, lampeczki po obu stronach i to, co lubimy, czyli cięgienko do składania kanapy. I druga rzecz, którą robimy, to to, że kanapa dzieli się w proporcjach 40-20-40, czyli jak trzeba przewieźć coś dłuższego, na przykład narty i jednocześnie 4 osoby w środku, to możecie śmiało to zrobić. Tutaj jeszcze gumeczka przytrzymująca jakieś mniejsze zakupy, czy butelkę z olejem, bo to 2.0 TFSI. Taki żarcik, nie, bo przecież wszystkie 2.0 TFSI biorą olej. Ostatni taki wyprodukowano w 2008 roku, tak jakby co. No powiem wam, że nie jest źle, bo jakby roleta działała, no nie, tutaj pod nią by to nie weszło, ale o tutaj zobaczcie, ta weszła idealnie. Więc może jakbyśmy to nawet zamienili. O. Dobra, tak to usłuszmy, no przecież ludzie kochani. Dwie duże obok siebie pięknie wchodzą i jeszcze wtedy nad roletą zobaczcie, jak dużo zostaje nam tutaj miejsca. I jeszcze tutaj z przodu spokojnie na kabinóweczki. Więc jak na bagażnik, który na papierze ma 476 litrów, więc naprawdę niewiele, jak na kombiaka, to jest mega praktyczny. Ma taką zaletę, że jest ładnym, foremnym sześcianem. Nie jest zbyt długi, ale jest dosyć wysoki, dosyć głęboki i całkiem szeroki. Więc jak sobie zdemontujemy roletkę całkowicie, to powinniśmy wszyscy być zaskoczeni tym, jak ładnie on pomieści kilka dużych walizek i mniejszych również. Raz. Dwa. No do tu trochę tych walizek. Nie sądzę, żeby to się zamknęło. Ta już na pewno się nie zmieści, ale jakieś plecaczki tutaj jak położymy, to na pewno nam wejdą. No naprawdę szacun. Oj kurna, tam nie marudź. Widzicie? Tam jakieś plecaczki. Więc jest zaskakująco dobrze. No jest gites. No nie jest to oczywiście limuzyna segmentu F, żeby tutaj rozłożyć się jak do spania, ale jest wygodnie. O, i teraz idę do tyłu. Wydłużenie rozstawu osi i całego samochodu pomogło i
Uzyskano więcej miejsca przede wszystkim tutaj z tyłu na nogi, bo w A4 było tutaj po prostu ciasnawo. A teraz zobaczcie, na kolana mam zaskakująco dużo miejsca, biorąc pod uwagę fakt, że przed chwilą tam siedziałem. Stopy mogę sobie włożyć pod fotel, chociaż jest maksymalnie opuszczony. Nad głową tego miejsca mogłoby być parę centymetrów więcej w moim przypadku, ale jak siedziałem tam, to nie czułem takiej potrzeby. Na szerokość też w porządku. No wiadomo, że nie jest to auto 5-osobowe, bo tutaj mamy szeroki ten tunel i wysoki, w związku z czym to jest awaryjne miejsce, ale jest znacznie więcej miejsca niż było w A4. Czuję się tutaj bardziej komfortowo. Mam wysokie podparcie tej kanapy. Zobaczcie, nawet w takich autach często siedzi się tak nisko, że te nogi są nienaturalnie kolana wysoko w przypadku wyższych, rosłych osób, a tutaj jest bardzo, bardzo przyzwoicie nawet ta kanapa umieszczona tak, że dobrze mi podpiera uda i wygodnie się tutaj czuję. I to jest duże zaskoczenie jak na ten segment, ale to tak jak powiedziałem, efekt wydłużenia rozstawu osi i wydłużenia całego samochodu. Mamy tu szeroki podłokietnik, który niestety ma i otwarte i wzdłużnie umieszczone uchwyty na kubki, więc jak tutaj coś wsadzicie, łatwo potrącić łokciem, wylać, albo nie ma gdzie wtedy trzymać po prostu tego łokcia. Siateczki w drzwiach są takie jakieś wyprofilowanie chyba jak na kolana. Tutaj jest panel z trzecią strefą klimatyzacji, można sobie ustawić temperaturę. Nawiewy są tylko w tym miejscu, nie ma w bocznych słupkach, są 2 gniazda USB-C, natomiast oto jest takie sami jak słyszycie. To mi się podoba, czyli rozwiązanie tego, jak ukryto ISOFIXy, bo są za klapeczkami, czyli już nie wyjmujecie jakichś klipsów, które potem brzęczą w kieszeniach, w drzwiach albo mogą się zgubić, tylko przesuwacie i macie na widoku, łatwo wpina się foteliki. To, co mnie się nie do końca podoba, to nie do końca podobają mi się materiały tapicerki. Taka alkantarka, którą Audi nazywa Dynamica Mikrofibra, jest bardzo fajna i ja ją uwielbiam, natomiast niektóre elementy, takie na przykład jak zagłówki, takie na przykład jak tyły foteli albo jak podłokietnik, zrobiono ze sztucznej skóry. I niestety ta krowa też była sztuczna, z której tą sztuczną skórę zdejmowano, bo to jest czuć, że to jest po prostu takie plastikowate. Na szczęście jest to w niewielu elementach, bo na przykład już boczki samych foteli, te tutaj, już są z dużo lepszego materiału i to już jest chyba prawdziwa skóra. Natomiast mówię, jest bardzo duża różnica pomiędzy tym, co jest na zagłówku, a tym, co jest na przykład tutaj albo na boczkach foteli. Ale za to bardzo ładnie wykończono drzwi i przednie i tylne, bo tutaj mamy miękkie, tutaj mamy szef, tu mamy ładnie ukrytą roletkę w podszybiu, nic tu nie lata, nic tu nie odstaje. Tu mamy znowu mikrofibrę i ona jest, zobaczcie, jedną powierzchnią tutaj razem z podłokietnikiem, fajne przeszycia. Dopiero tu jest kawałek plastiku, ale na przykład ten plasticzek z taką trójwymiarowością wygląda bardzo fajnie. A jeżeli chodzi o przednie drzwi, to jest jeszcze lepiej jakościowo i materiałowo, bo znowu zobaczcie, mamy tutaj ten miękki, fajny, przyjemny materiał z przeszyciem. Tutaj jaka fajna wstaweczka, to już nie jest plastik, tylko taki detal pojawia się na przykład też tu na konsoli środkowej. Oczywiście one są różne do wyboru, mogą być aluminium, szczotkowane aluminium, nieszczotkowane aluminium, aluminium szczotkowane podwójnie, potrójnie, nieszczotkowane podwójnie i potrójnie, a może być też na przykład coś takiego ładnego, oryginalnego i wówczas nawet cały tutaj ten panel mamy obszyty mikrofibrą i wygląda to bardzo ładnie. Tu znowu ta trójwymiarowa plastikowa wstaweczka i zobaczcie, nawet tu jest ta mikrofibra, a to jest taki nowy kolor klamek, które możecie mieć. Zamiast takich galwanizowanych srebrnych, one teraz są grafitowe, natomiast wyglądają bardziej plastikowo niestety niż te takie srebrzone. To też oczywiście jest plastik w tamtym wypadku, tyle że tam doskonale udaje albo chrom, albo aluminium, a tutaj nawet nie próbuje udawać, że jest po prostu polakierowanym plastikiem. To zaskakująco sprawnie działa. O ile w wielu samochodach nie lubię tych haptycznych przycisków, bardzo, kilku producentów na tym się pośliznęło, to tutaj zarówno na tym panelu, którym sterujecie nie tylko lusterkami, ale też centralnym zamkiem albo włączaniem świateł i tutaj na kierownicy naprawdę działają one bardzo fajnie. Oczywiście dopiero jak odpalimy, to się podświetli nam wszystko.
Jeżeli chodzi o materiały i jakość spasowania tutaj deski rozdzielczej i konsoli centralnej, to też nie ma się czego przyczepić. Może jakichś detali i niuansików, bo plastik jest w zasadzie tylko tutaj w tym miejscu, ale tak, tutaj mamy znowu tą mikrofibrę, bardzo fajnie wygląda. Tutaj mamy miękko i przyjemnie i jest fajny szef. Konsola świetnie się trzyma środkowa, znowu ma tutaj tą inkrustację taką bardzo ładną i nawet jej boki tutaj, zobaczcie, wyłożono miękkim, fajnym materiałem. Zastrzeżenie mam do tego wszędobylskiego tutaj, w tym miejscu piano. Po kilku dniach, od kiedy jeżdżę tym samochodem, już jest tutaj pełno kurzu, pełno odcisków paluchów i wiem też, że każde wrzucenie kluczy, choćby tutaj, o tak, i rzucanie w ten sposób będzie powodowało, że to będzie się rysowało, więc warto zabezpieczyć to sobie czymś, jakąś folią PPF. Teraz są firmy, które specjalizują się nawet w robieniu takich rzeczy i wtedy będzie to po prostu dłużej świeże, estetyczne, ładne i nieporysowane. Jeżeli chodzi o multimedia, no to już cyfrowe zegary 12 cali w standardzie. W standardzie duży ekran multimedialny, 14,5 cala i on naprawdę ma nowy ten interfejs, który bardzo fajnie i przyjemnie działa. Z jednej strony jest to nawiązanie do tych wszystkich wcześniejszych Audi, bo wszystkie widzicie klocuszki przyjemnie, przejrzyście. Z drugiej strony ma już na przykład widgety, można tu sobie wszystko konfigurować, ustawić tak jak lubimy i działa naprawdę bardzo szybko, działa dobrze. Klimatyzacja tutaj na tym panelu też obsługiwana jest w bardzo prosty i czytelny sposób. Nie trzeba się zagłębiać w menu, żeby sobie zmienić podstawowe funkcje. Reaguje na dotyk bardzo dobrze. Akurat w tym wypadku nie przeszkadza mi klimatyzacja, która jest już w ekranie, bo po pierwsze cały czas się wyświetla, jest intuicyjna, prosta w obsłudze. Nawet jeżeli chcemy fotel pasażera sobie włączyć podgrzewanie, to łatwy dostęp do tego mamy. Ten ekran jest blisko, jest fajnie zakrzywiony. Całe wnętrze nazywa Audi humanocentrycznym. I no naprawdę działa to przyzwoicie. Owszem, na początku wymaga przyzwyczajenia. Nie tyle obsługa, co przyzwyczajenia wymaga, żebyśmy się nauczyli to, co gdzie jest i przyporządkowali sobie te kafelki, na przykład, których najczęściej używamy, ale tak jak powiedziałem, szybko się człowiek tego nauczy i potem staje się to bardzo intuicyjne. W naszym egzemplarzu mamy jeszcze dodatkowy ekran, który ma 10,9 cala. To jest taki ekran, z którego może sobie obsługiwać niektóre parametry, na przykład włączać radio, nawigację, podglądać naszą prędkość, wskazania komputera pokładowego pasażer. I jak zaczynamy jechać, to ten ekran się tak wygasza w taki sposób, że kierowca nie widzi, co się na nim znajduje. Można też tutaj mieć już aplikacje. Spotify, Netflixy, YouTube i wtedy tutaj pasażer może sobie coś oglądać. Kierowca jadąc tego nie widzi, dopiero kiedy samochód się zatrzymuje, to kierowca ma podgląd na to, co dzieje się tutaj na tym ekranie. Jeszcze z ciekawostek, można tutaj zamówić sobie system Bang Olufsen 3D z głośniczkami w zagłówkach. Działa to naprawdę super. Sprawdzałem to przy okazji, jak miałem możliwość pojeździć sobie S5 przez kilka godzin. Nawet wtedy, jak prowadzicie rozmowę telefoniczną, to tylko z tych głośników tutaj w zagłówek wbudowanych słyszycie dźwięk rozmówcy. To oznacza, że inni prawie go nie słyszą albo słyszą go stłumionego. Tak samo wskazówki z nawigacji i to nawet z nawigacji Google Maps, którą macie w smartfonie. Jeżeli są, to pojawiają się tylko w zagłówku, a nie we wszystkich głośnikach w samochodzie, jak jest w większości przypadków. Więc działa ten system naprawdę bardzo fajnie, bardzo sprawnie i warto do niego dopłacić. Nie mamy tutaj układu mild hybrid, więc jazda jest mega płynna. Nie mamy żeglowania, nie wyłącza silnika, tylko po prostu jedziemy. I jak wjeżdżamy na gorszej jakości drogę z tym naszym sportowym zawieszeniem, to czuć, że ono jest takie jędrniutkie. Nie jest przesadnie twarde, nie jest tak sportowe, żeby Wam tutaj łamało kręgosłup. Jest ciche i jest fajnym połączeniem pomiędzy komfortem, a rzeczywiście taką sztywniejszą reakcją. Zastosowano tutaj nieco sztywniejsze sprężyny, sztywniejsze amortyzatory, natomiast nie jest tak, że nagle ono stało się tak twarde, żeby uniemożliwić Wam komfortową jazdę. Przeciwnie, bardzo fajny kompromis. W ogóle bym brał
Nie pytał się, nie kombinował i nawet powiem Wam, że nie wiem, czy jest sens tutaj dopłacać do zawieszenia adaptacyjnego. Wiadomo, że tam wtedy będzie wyczuwalna różnica pomiędzy komfortem i sportem, ale w takiej zwykłej 2.0 TFSI albo w 2.0 dieslu 204-konnym ten zawias usportowiony w zupełności wystarczy. 2 cm obniża auto, ono ładniej wygląda, smuklej jeszcze i jednocześnie bardzo fajny kompromis to zawieszenie pokazuje pomiędzy tym właśnie sportowością, takim fajnym prowadzeniem, a dosyć dobrym komfortem. No i słyszeliście, jechaliśmy po takiej drodze, wszystko to pracowało, świetna sztywność nadwozia. Żadnego dźwięku, żadnego hałasu tutaj ze środka. No, zmontowane zostało tak jak należy po prostu. Seryjnie w każdym A5 macie już progresywny układ kierowniczy, czyli zależnie od tego, czy jesteście na postoju, czy jedziecie, to inną ilość obrotów kierownicą trzeba zrobić do pełnego skrętu kół. Natomiast ten silnik 2-litrowy benzynowy ma taki specyficzny dźwięk. Przy odpalaniu dosłownie przez sekundę możecie pomyśleć, że kurde, jak diesel, bo on wpada w taką drobną wibrację, której nie czujecie, ale ją gdzieś tam słyszycie, ale po sekundzie dosłownie znika to uczucie. Natomiast jak jedziecie i czasami gdzieś jak go tak przyciśniecie, to też może przypominać charakterystyką pracy diesla, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Porównywałem 2.0 TDI z 2.0 TFSI na prezentacji i naprawdę wewnątrz jak siedzicie, to bardzo trudno jest już te dwa silniki ze sobą rozróżnić, od siebie odróżnić, ale to jest efekt między innymi tego, że naprawdę one są już fajnie wyciszone. Ta 2-litrowa jednostka ma też taki plus, że ten moment obrotowy jest dostępny od dołu, więc nawet takie wyprzedzanie jak teraz nie oznacza nawet redukcji biegu, tylko on sobie na tym biegu, na którym spokojnie jedzie, ciągnie tym momentem obrotowym, tymi newtonometrami samochód. Te 204 konie to nie jest jakaś spektakularna moc, biorąc pod uwagę, że auto waży 1850 kg, ale nadrabia tym momentem obrotowym, tak jak powiedziałem. Natomiast żeby rzeczywiście wykrzesać z niego trochę więcej wigoru, no to już trzeba głębiej wdepnąć nogę w pedał gazu, ale jest naprawdę wtedy sprawnie i czuć, że te 7,5-8 sekund do setki jest w stanie to auto zrobić, a to jest naprawdę niezły rezultat. Jak komuś marzy się więcej, no to ma jeszcze S5 do wyboru, zarówno w Avancie, jak i w Sportbacku i wtedy taka S5 robi setkę w 4,5 sekundy. A diesel, co ciekawe, jest szybszy niż benzyna, bo robi setkę w 6,9 sekundy, mimo że moc jest taka sama, no tam jest nieco więcej newtonometrów. 6,9 versus 7,6. Ta sama moc, 204 konie mechaniczne, a różnica wydaje się całkiem spora. Skrzynia oczywiście już dwusprzęgłowa, S-Tronic, 7-biegowa, czyli można powiedzieć, że odpowiednik DSG w Volkswagenach. I przy normalnej, spokojnej jeździe bardzo dobrze zmienia biegi. Niezauważalnie wręcz. Miękko, przyjemnie, szybko. Dopiero w momencie, kiedy zaczynacie wdeptywać pedał gazu w podłogę, to staje się ta skrzynia nieco wolna, tak bym powiedział. W sensie ma dosyć długie te przełożenia, dosyć długo zajmuje jej zmiana biegów. I jest taka przerwa. Ta przerwa trwa dosłownie tam pół sekundy, może nawet nie, ale jest wyczuwalna. To nie jest tak, że tylko Zdecydowanie względem A4 poprawiono tutaj prowadzenie. Auto jest pewniejsze, to oczywiście kwestia i większego rozstawu osi, i większego rozstawu samych kół i z przodu, i z tyłu. I definitywnie, nawet jak kręcicie kierownicą jadąc po prostej drodze, czujecie, że auto jest bardziej responsywne od poprzedniej A4. Jest lepiej wyciszone, jednocześnie zyskało na komforcie i szczerze mówiąc, jak tak jadę tym autem, to mam poczucie, że to już nie jest A4, czyli ten segment taki typowy D, klasy średniej, tylko bliżej już jest temu autu do A6. Gdzieś się wpasowało idealnie pomiędzy A4 i A6, nie tylko jeżeli chodzi o gabaryty, ale też jeżeli chodzi o wrażenia z samej jazdy. Jest takie bardziej mięsiste, bardziej komfortowe, lepiej wyciszone, lepiej izoluje od światła zewnętrznego. Takie bardziej limuzynowate. Takiego bym użył chyba określenia. Mamy oczywiście ładowarkę indukcyjną, tutaj w tym miejscu mamy 2 gniazda USB-C. Mamy też jaką gustowną, ładną zaślepkę do
gniazda zapalniczki. Śliczne. I bardzo naprawdę fajna pozycja za kierownicą. Czyli tam, gdzie powinno być dużo przestrzeni. Jest dużo przestrzeni. Fajnie, że tą rączkę tu mam obitą miękkim materiałem, bo mogę sobie nawet kolano w tym miejscu oprzeć. Tutaj jest to dobrze wyprofilowane, więc nie obiję sobie prawego kolana z kolei. Świetną regulację ma podłokietnik, bo jak w ten sposób robię, to go tylko po prostu otwieram i zamykam, a jak nacisnę tutaj tą rączką, no to na różnym poziomie mogę sobie go ustawiać i maksymalnie może być aż tak wysoko. No to mogę sobie tak jechać. I trzymam tu łokieć, a tutaj w idealnym miejscu kierownicę. Bardzo wygodny fotel. To są te fotele sportowe. Foteli do wyboru to jest chyba z 15 rodzajów. Łącznie z takimi za 50-60 tysięcy złotych. Masaże, wentylacje, cuda na kiju. Te sportowe mają zintegrowane zagłówki. O jakości tej skóry na zagłówkach już Wam mówiłem. Mają elektryczną regulację. Mają oczywiście możliwość zrobienia sobie kołyski i wtedy jak wysuniecie tutaj to podparcie pod uda, to naprawdę pozycja jest super, fajnie trzymają na boki, choć tych boczków nie mają regulowanych. I bardzo wygodne w dłuższe trasy. Na szczęście mają możliwość regulacji podparcia lędźwiowego. Bo ja lubię, jak tak jest wypchnięte na fest. To, co może odstraszać od 2-litrowej benzyny, to zużycie paliwa. Bo jak tak kręciłem się przez 2-3 dni po mieście, na krótszych dystansach, jak on się często, trzeba było go uruchamiać, potem gasić, ten silnik stygł, no to niestety 10 z przodu jest murowana, a nawet jeżeli to jest jazda miejska, to bardziej 11-12 litrów. I on się dobrze sprawdza, jak jeździcie w trasy przy mniejszym i średnim obciążeniu silnika, czyli nie pałujecie go, tylko delikatnie sobie jedziecie, to wtedy w takich warunkach faktycznie można utrzymać to spalanie na rozsądnym poziomie 7-8 litrów. Ale jeżeli kupujecie takie auto z myślą o tym, żeby oszczędzać paliwo, a raczej żeby na jednym baku pokonywać naprawdę duże odległości bez konieczności tankowania, dotankowywania się, to zdecydowanie polecam diesla. Bo w dieslu zużycie paliwa będzie nie pół, nie litr, nie 1,5 mniejsze. Przynajmniej te 3 litry mniej będzie palił diesel. Bardzo fajnie jest wyciszony. Przede wszystkim od wiatru. Silnika przy takiej spokojnej, normalnej autostradowej jeździe w ogóle nie jest słychać. Teraz słyszymy trochę zimowe opony na betonowej nawierzchni, ale na przykład wiatru zero. Nie ma szklanego dachu, nie ma szyberdachu, a jak macie tutaj szklany dach, to jest fajny, ponieważ jest ten z ciekłym kryształem, czyli on się wyciemnia za naciśnięciem przycisku, nie musi mieć żadnej roletki, ale tutaj nie mamy szklanego dachu i naprawdę jest wrażenie świetnego wyciszenia. Delikatnie gdzieś tutaj sobie przy lusterkach, przy słupkach tylko coś szumi i to jest absolutnie wszystko. No i opony na betonowej nawierzchni akurat. Mamy tu oczywiście już zupełnie nową generację systemów wsparcia kierowcy, łącznie z asystentem autostradowym, który podpowiada Wam tutaj na wyświetlaczu, jak widzicie, czy auta gdzieś jadą, czy nie jadą, jakie jest ograniczenie prędkości, pomaga Wam zmienić pas ruchu, nie tylko hamuje i przyspiesza, ale ma też zatrzymanie awaryjne, no wszystko to, co już powinno mieć nowoczesne auto. Fajne natomiast są LEDy, całe oświetlenie ambientem. Ono nocą naprawdę pięknie tutaj podświetla. To ładne jest takie kameralne, czyli te LEDy są schowane, większość z nich jest schowana i dają tylko poświatę, ale są też takie LEDy, które widać gołym okiem. Ten tutaj na przykład i ten taki długi pasek na podszybiu, ale on jest o tyle fajny, że wyświetla też wskazania z urządzeń albo z tego, co robicie. Kierunkowskaz jak włączycie, prawy to tam, lewy to tutaj, ale na przykład jak przychodzi do hamowania awaryjnego, to będzie Wam dawał na czerwono znaki, więc on pełni też takie funkcje ostrzegawcze, tak można by powiedzieć. Ale naprawdę w tym wydaniu to mi się podoba. Tych LEDów nie ma tyle, co na przykład w Mercedesach, tylko są takie skromniejsze, ale dzięki temu bardziej estetyczne moim zdaniem. Spalanie. Przegapiliśmy. Bo teraz jest już zakłamane. Przecież jak zjechaliśmy, to zwolniliśmy. Pierwszy raz teraz gaz wciskam. Myślę, że z moich doświadczeń wynika, że to jest około 7 litrów przy takiej stabilnej jeździe 120 na godzinę. Jak jedziecie 140 na godzinę, to będzie to już 8,5 litra. Z taką wartością trzeba się zmierzyć i liczyć. No to
Program Launch Control ma nawet, uaktywniony. No skóry z twarzy nie zrywa, ale czas prawie że producenta, 7,86. O, średnica zawracania mogłaby być ciut mniejsza, tak z pół metra przynajmniej. Za to, zobaczcie jak działa ten progresywny układ kierowniczy. Dosłownie jeden obrót koła kierownicy i mam maksymalnie skręcone koła. Potem wraz ze wzrostem prędkości ta przekładnia oczywiście się zmienia. No i nie, jakbyśmy mieli takie przełożenie jadąc 200 na godzinę, no to każdy ruch tego typu powodowałby, że jesteśmy w krzakach, więc się zmienia to przełożenie. Ale mówię, manewrowanie dzięki temu, że jest ten progresywny układ kierowniczy jest super. Od pełnego do pełnego skrętu kół tylko 2 obroty. No to jeszcze raz, proszę. Program Launch Control, yeah! Oj, czuć tę zmianę biegów przy takiej agresywniejszej, szybszej jeździe. No i teraz słychać też silnik. A rezultat jest, jaka powtóreczka, 7,86, idealnie. Czyli rzeczywiście 7,6 do zrobienia w momencie, kiedy na przykład jedna osoba siedzi w aucie. No powiem Wam, że spore zaskoczenie ta piątka. Z kilku powodów. Bardzo fajnego określenia użył Silny, że tak jakby dojrzała i dorosła i trudno się z tym nie zgodzić, bo ma dojrzalsze zawieszenie, dojrzalszy układ kierowniczy, przyjemniej się prowadzi, jest cichsza w środku, bardziej komfortowa i sprawia wrażenie zdecydowanie bardziej luksusowej. Ja poprzednią A4 bardzo lubiłem, to jest w ogóle fajny segment samochodów, takich nie za dużych, jeszcze nie za małych, jeszcze nie super luksusowe, ale już premium, dlatego tak dużo jeździ na przykład czy to BMW trójek, czy Audi A4 po polskich drogach. Ale to auto wyszło jakby trochę segmentowo powyżej tej A4. Świadczą o tym choćby właśnie rozmiary, bo urosło, więcej miejsca jest z tyłu na kanapie. Ten bagażnik jest zaskakująco przestronny jak na ten segment. I tę dojrzałość widać w tych gabarytach i czuć podczas jazdy, ale jednocześnie bardzo przypomina mi też A6, właśnie tym komfortem jazdy, tym jak ona izoluje od świata zewnętrznego, więc jest gabarytowo pomiędzy A4 a A6, natomiast wrażenia z jazdy są zdecydowanie bliższe tym z A6. Nie jest to auto, które budziłoby we mnie jakieś wow emocje w tej wersji 2.0 TFSI. Poprawnie jeździ, ma 204 konie, sprawnie się rozpędza, nie brakuje mu mocy absolutnie do takiej codziennej, normalnej, zwykłej jazdy. Wolałbym diesla ze względu na to, że tam wrażenia są jeszcze fajniejsze z przyspieszania na przykład, z jazdy takiej, wiecie, dynamiczniejszej, a jednocześnie zużycie paliwa będzie znacznie niższe. No może z tymi 3 litrami to przegiąłem, ale 2,5 litra paliwa to na bank, a przy mocniejszej jeździe rzeczywiście przy bardziej dynamicznej mogą to być nawet 3 litry. Niestety ten diesel, tak jak powiedziałem, jest droższy chyba o dokładnie 13 czy 14 tysięcy złotych. A ile kosztuje A5? No więc wyjściowo za tą wersję 2.0 150 koni benzynową musicie zapłacić 180 chyba 8 tysięcy złotych. Ta jaką tutaj mamy, czyli 204 konie mechaniczne i napęd quattro, za który dopłata wynosi około 10 tysięcy złotych, to 224 tysiące złotych, a nasz egzemplarz wyspecyfikowano na 320 tysięcy złotych. Na szczęście nie musicie go tak dopychać kolanem jak ten jest, bo już przyzwoicie jest wyposażona podstawa, a dodatkowo ma fajne pakiety. Pakiety, w których dostajecie na przykład ten ekran i LED plus reflektory z przodu. No warto sobie dopłacić zdecydowanie do S-Line'a, który ma większą felgę i obniża Wam to zawieszenie, chociaż jest też S-Line taki, który nie obniża zawieszenia, a jedynie jest wizualnie zmienia samochód. Bardzo dużo jest możliwości konfiguracji i indywidualizacji. I wstawek. Tutaj nie musicie mieć Alcantary, możecie mieć jakąś inną wstawkę. To nie musi być takie, może być inne. Skóra pierdyliardy, a jeszcze jak ekskluzywa w to włączycie, to można spędzić na konfigurowaniu własnego egzemplarza 2 miesiące. Nie żartuję wcale. Tyle jest tych opcji. Powiedzmy, że rozsądną, fajną wersję za 270 tysięcy złotych jesteście w stanie sobie skonfigurować. No to tytułem końca. Ten samochód ma jeszcze jedną ciekawą cechę. Mianowicie zawsze jest tak, że na przykład marzycie o BMW 5, ale kupujecie trójkę. Marzycie o Mercedesie klasy E, ale kupujecie klasę C. No i czujecie się w tym mniejszym aucie gorzej.
To znaczy widzicie, że tam różnica jest jednak spora pomiędzy tą C-klasą a E-klasą, pomiędzy trójką a piątką. Jesteście po prostu gorsi, tak się czujecie, gorzej. Ale w tym przypadku jest już inaczej, bo A4 rzeczywiście była diametralnie, może nie gorsza, ale no gorsza, no kurwa jak nie, no gorsza od A6. A tutaj wsiadacie w A5 i ja bym poważnie zaczął się zastanawiać, czy nie wolę tego samochodu od A6. Bo wcale nie jest gorszy, a pod wieloma względami wręcz lepszy, a nawet nowocześniejszy.